Willkommen, bienvenue, welcome. Witajcie na moim kanale poświęconym burlesce, gdzie dzisiaj będziemy rozwiewać burleskowe mity związane z tym, czym jest burleska, kto się nią zajmuje i dla kogo jest przeznaczona. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, to oglądajcie dalej. Jestem Lola Noir, słowik burleski, amatorka prosecco, zawodowa gorszycielka. Występuję z burleską. Burleska jest nadal dość niszową sztuką, ponieważ znajduje się w niej element striptizu i erotyzmu, który nie jest najważniejszy, ale jest istotny. Pewne osoby mogą uważać, że o burlesce nie wypada rozmawiać. A to sprawia, że bardzo łatwo o pojawienie się mitów dotyczących tego, co to jest burleska, kto ogląda burleskę i kto występuje z burleską. Na początek rozprawmy się z chyba najpopularniejszym mitem dotyczącym burleski. Mam tutaj na myśli przekonanie, że burleska to taki striptease z kostiumem w stylu retro i ozdobionymi chwostami pasties. To te naklejki, które zasłaniają tę część piersi, za którą można dostać bana na większości mediów społecznościowych. Temat relacji burleski i striptizu to jest w ogóle temat na osobny filmik, który obiecuję, że popełnię. Ale w wielkim skrócie nie. Burleska i striptiz to nie to samo. W burlesce jest inna intencja niż w striptizie. Mówiąc striptease, mam tutaj na myśli konkretny rodzaj pokazów, które można zobaczyć w klubach go-go. Artystki burleski jak najbardziej bywają stripteaserkami i umówmy się, posługujemy się podobnym językiem ciała, ale w striptizie nagość i erotyzm są celem, a w burlesce są środkiem do opowiedzenia pewnej historii. Burleska kładzie nacisk na wrażenie artystyczne i storytelling, podczas gdy striptease jest przede wszystkim narzędziem sprzedaży. Burleska i striptease dzieją się w raczej innych miejscach, są wykonywane dla trochę innej widowni i zupełnie inaczej się zarabia w stripteasie, a inaczej w burlesce. Podczas show burleskowego możecie zobaczyć striptease, ale w klubie ze stripteasem raczej nie zobaczycie burleski. Drugim mitem, z którym chciałabym się dzisiaj zmierzyć, jest kwestia tego, jak powinna wyglądać osoba, która zajmuje się burleską. Jest tak. W złotym wieku burleski, czyli w latach 20., 30., 40., rzeczywiście najczęściej na scenie występowały kobiety, nazwijmy je konwencjonalnie piękne. Trzeba jednak pamiętać, że na początku XX wieku kanon piękna był nieco inny niż współcześnie. Jeżeli chodzi o współczesną burleskę, to sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Najbardziej popularną performerką burleski na świecie jest bezapelacyjnie Dita Von Teese. To ona wprowadziła burleskę do mainstreamu. Istnieje zatem przekonanie, zarówno wśród osób zajmujących się burleską, jak i oglądających burleskę, że żeby zajmować się burleską, trzeba wyglądać tak jak Dita Von Teese. Dita słynie ze swojej bardzo wąskiej talii, którą często podkreśla mocno związanym gorsetem, oraz z kostiumów, które całe skrzą się kryształkami Swarowskiego. I oczywiście istnieje niemała grupa osób, które uważają, że jeżeli kostium nie skrzy się od kryształków Swarowskiego, a włosy nie są skręcone w retrofale, to nie robi się prawdziwej burleski. Te osoby się mylą. Sama Dita Von Teese zawsze zatrudniała w swoich show osoby o bardzo różnych, nienormatywnych ciałach. Jedną z największych gwiazd burleski na świecie jest Miss Dirty Martini, która zdecydowanie nie jest szczupłą brunetką. Czy w burlesce można częściej zobaczyć szczupłe tancerki? Burleska nie różni się tutaj niczym od innych rodzajów branży rozrywkowej.
Są producenci, którzy nadal uważają, że osoba, która występuje na evencie komercyjnym, powinna być szczupła, wysoka, rozciągnięta i z przygotowaniem tanecznym. Artystki, nazwijmy je znowu konwencjonalnie ładne, mają w tej branży łatwiej. Ale burleska nie jest sztuką, w której wystarczy po prostu wyglądać. Osobowość sceniczna nie ma nic wspólnego z rozmiarem czy umiejętnością zrobienia szpagatu. To, co jest właśnie piękne we współczesnej burlesce, to możliwość zobaczenia na scenie osób niesamowicie zróżnicowanych pod względem wyglądu, rozmiaru, sprawności, koloru skóry, celebrujących swoją cielesność, seksualność, pewność siebie. Kolejnym mitem, o którym chcę pomówić, jest to, dla kogo przeznaczona jest burleska. Tym razem jednak chodzi mi o to, kto siedzi na widowni. Wśród osób niezaznajomionych z burleską może się pojawić przekonanie, że burleska jest przeznaczona dla osób, w których wzbudza ekscytację widok roznegliżowanego kobiecego ciała. Co za tym idzie, jeżeli taka wizja nie wzbudza w nas ekscytacji, to burleska nie jest dla nas. Żeby obalić ten mit, wystarczy iść na jedno burleskowe show. Serio. Czy można czerpać, nazwijmy to, cielesną satysfakcję z oglądania występu burleski? Można, absolutnie. Ale moim zdaniem celem burleski w ogóle nie jest wzbudzenie podniecenia. W burlesce można znaleźć wiele innych pozytywnych emocji, które dla widowni mogą być wartościowe. Na pokazach burleski organizowanych w klubach na widowni prawie zawsze bardzo dużą część stanowią kobiety. Statystyka każe wierzyć, że większość z nich to są kobiety heteroseksualne. A zatem w burlesce musi być coś, co wzbudza ich kompletnie nieseksualny zachwyt. Moim zdaniem tym czymś jest fakt, że we współczesnej burlesce ważny jest element ciałopozytywności i celebracji kobiecej zmysłowości i seksualności. Na scenie burleskowej można zobaczyć bardzo różnorodne osoby, pewne siebie, przekonane o swojej atrakcyjności i nie wstydzące się swojej cielesności, zmysłowości, seksualności. To jest potężny obraz, który może sprawić, że jakaś osoba siedząca na widowni pomyśli sobie: ej, ta osoba nie wygląda jak modelka, a jest taka pociągająca i pewna siebie. To może ja też mogę taka być. Nie jestem tutaj gołosłowna, takie historie mi się przydarzyły. Po pewnym show, na którym występowałam, podszedł do mnie pan, który powiedział, że na następny pokaz koniecznie musi przyprowadzić swoją żonę. Opowiedział mi o tym, że niedawno urodziła ona dziecko i w związku z tym miała bardzo dużo kompleksów związanych ze swoją figurą po porodzie. I on bardzo chciał pokazać jej show burleskowe, na którym można zobaczyć, że osoby o różnych sylwetkach wyglądają przepięknie i są atrakcyjne. Takie historie zdarzyły mi się wielokrotnie i dla mnie osobiście to są najpiękniejsze momenty, kiedy ktoś podchodzi do mnie po występie po to, żeby podzielić się ze mną takimi odczuciami. Czy rozwiałam Wasze wątpliwości albo jakieś nieprawdziwe przekonania dotyczące burleski? W jakie mity burleskowe wierzyliście w przeszłości? Może macie jakieś pytania na temat burleski, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie też o zostawieniu kciuków w górę. Kciuka w górę? Kciuków w górę? Au revoir! Jestem Lola Noir, słowik burleski, amatorka Prosecco. Wymyśl jakąś trzecią rzecz, bo mam napisane Liza Minnelli, ale to mi nie pasuje.